dzień. Dzisiaj zaczniemy od przymierzania naszych części. Połóżmy to w bezpieczne miejsce. Oj, tych papierów jest za dużo, stanowczo za dużo. Dobra, mamy osłonę. Zaraz będę to przymierzał. Tylko zrobię mały porządek. To jest panel na przyrządy, na licznik i tak dalej. Chcę zachować tą strukturę niezbyt naruszoną, więc zabezpieczę taśmą papierową, okleję po prostu całość taśmą papierową, żeby nie zarysować, nie uszkodzić, i później na taśmie papierowej naniosę wymiary długopisem ołówkiem i będę wiercił, trasował wszystkie otwory. A na sam koniec to wszystko zerwę i zachowam strukturę tego karbonu. Mam zabezpieczony panel i teraz mogę na nim rysować, odmierzać, zaznaczać, wiercić przez papier, a później wszystko poodklejam. Teraz przyjrzyjmy się uważnie. Tutaj jest ślad natrasowany, gdzie należy wywiercić otwór F6 na mocowanie. Na mocowanie właśnie tutaj pomiędzy tymi okularami. To jest jedno, 5. mocowanie. Tu jest natrasowane na kierunkowskazy, więc też można to wywiercić. I teraz tak, tutaj jest ślad też na śrubę. Widać, wkręt się odbił. I tutaj też wkręt, główka. Teraz dopiero się przyjrzałem, główka wkręta się odbiła. W środku te miejsca są wzmocnione właśnie tą matą kewlarową. Natomiast sama w sobie cała owiewka już w tym wydaniu nie jest kewlarowa od środka, tylko te punkty są wzmocnione, więc na przestrzeni czasu te projekty owiewek Boano się po prostu zmieniają. Pewnie też kalkulacje w to idą. I tutaj trzeba zrobić te otworki. Tak samo jak widzieliście może kiedyś inne projekty. Pedro Mota, którego śledzę od dawna, co modyfikował swoją 600, to w większości w starszych projektach ta płyta pod licznik była taka jeszcze podwyższona, gdzie było jeszcze mocowanie. Myślałem, że właśnie taką otrzymam, natomiast ze względu na to, że wpadała ta płyta w rezonans w czasie jazdy, zmienili i zrobili teraz krótką, bo myślałem, że licznik umieszczę jeszcze wyżej, ale teraz będę skazany umieścić licznik tutaj. No, cały czas są właśnie zmiany, tak jak zmiany tych świateł, tych śrub, tych mocowań, tego wszystkiego, więc to ewoluuje na podstawie zgłoszeń użytkowników. Te zmiany są wprowadzane i tak to wygląda. No dobra, teraz pozostaje wywiercić otwory i do tego są jeszcze te tuleje, co jak sądzę, tak się domyślam, zaraz będę to sprawdzał, prawdopodobnie są montowane tutaj do zbiornika i to będzie punkt mocowania i to też jest istotny element. Fajnie, że coś takiego jest, bo pytałem przy zakupie, czy są wszystkie elementy do mocowania, no i no niestety jak to z Włochami, ciężko się czasem jest dogadać, czy wszystko jest. Więc fajnie, że jest, bo myślałem, że będę musiał naprawdę sam kombinować, jak te dystanse tutaj zesztukować, bo nie widziałem do tej pory filmów, jak ktoś to montuje, takich dokładnych właśnie, tak jak teraz sobie na spokojnie to robię, i nie widziałem za dużo zdjęć. Widziałem już przeważnie, jak te projekty są zrobione, malowania, montaże już na gotowo. Natomiast krok po kroku, ile czasu potrzeba, jakie modyfikacje trzeba zrobić, które są konieczne, które są niekonieczne, po co coś trzeba wymienić, gdzie coś się blokuje, nie blokuje, jak to wszystko połączyć, no tego nie widziałem. Ja to sobie nagram, może komuś później się te informacje przydadzą, w sensie czy w ogóle warto, bo z punktu widzenia finansowego to na pewno nie warto, ale z tego, jeżeli po prostu masz swoje marzenia i chcesz pogrzebać, zrobić jakiś projekt, to
To może być ciekawe. Tak jak mówię, te tulejki są tak wykonane. Właśnie mają tutaj taką fasolkę zrobioną fajną, żeby zamocować nawet przez te gumy w zbiorniku. I teraz tak, jeszcze nie wiem, na które mocowanie będzie, czy dolne, czy górne. Dopiero gdy przymierzę owiewkę, będę widział, które to jest mocowanie. I na pewno warto będzie tutaj też dać kapkę małą kleju do gwintów, żeby to przykręcić po obu stronach do zbiornika, więc no, wygląda ciekawie, że to ma ręce i nogi, a drugie mocowanie to będzie najprawdopodobniej to mocowanie albo to. Myślę, że chyba to będzie mocowanie. Małe wiertełko. Wiercimy w punkt. Teraz muszę znaleźć, to jest wszystko do projektu, do elektryki, konektory. Właśnie szukam kierunkowskazów, żeby zmierzyć średnicę, bo chyba będzie to 10 albo 8 mm. Tylko gdzie wy jesteście, kieruneczki moje? Chyba są tutaj gniotą. Czyli kierunkowskazy. Dobra, mam jeden, taki ledzik mały. Już go mierzę i będę widział. I teraz zmierzmy nasz wymiar. I to mi mówi, że to jest 8. Teraz muszę przyjrzeć. 8 mm. I dobra, i taki otwór trzeba będzie po prostu wywiercić. Może z kierunkami to za jakiś czas, ale nakrętka tutaj jest przecięta właśnie i podkładka, żeby założyć w taki sposób, tak? Tak, i to zakręcić. I też nie wiem, czy przypadkiem nie warto, ale chyba odrobinkę kleju do gwintu dać sobie, żeby od wibracji to się nie odkręciło później. Jedziemy z 8 na kierunkowskazy. Zapach żywicy. Ok. Mam wszystkie otwory wstępnie wywiercone, więc mogę przygotować się do wstępnej przymiarki. Oczywiście wszystko jak na razie nie wchodzi idealnie. Już wiem, że to jest górne mocowanie zbiornika i to jest te górne mocowanie tego boczku dolnego. Mniej więcej tak. I tutaj jeszcze będzie sporo pasowania. Ten dolna płetwa, nie wiem, ten plastik taki, on też jest w sumie niepotrzebny tutaj. No i teraz widać, jeżeli będzie mordka tak się cieszyła, to praktycznie widzimy całą dolną półkę i całe tutaj mocowanie wieżyczki, więc chowanie przewodów, kabli, całej instalacji musi się odbyć tutaj przy samym stelażu na górze pod lampami. Więc mogę przykręcić już te kołki do dystansu do zbiornika i spróbować wyregulować to mocowanie górne. Tutaj wieżyczki na śrubę połapać, ustawić ten kąt, żeby to jak najbardziej mi się pokrywało. Chwila przerwy, bo nie zamontuję teraz tego dystansu tutaj, bo muszę zdjąć zbiornik. Dlaczego? Bo tutaj ta osłona gumowa, ona będzie do demontażu. Poza tym muszę się później dostać do tego czujnika temperatury, żeby tutaj zamontować nowy czujnik temperatury. Więc nie będzie to tak szybko, teraz trzeba zrzucić po prostu zbiornik. Zrzucić zbiornik, zdemontować pewne elementy, zamontować tuleje dystansowe, zamontować zbiornik poprawnie, później znowu zrobić przymiarki, więc to chwilę jak zawsze musi potrwać. I zbiorniczko jest na dole. Dobra, ta gumka, ona mi do szczęścia w tym przypadku teraz raczej chyba nie jest potrzebna. Z tego co widzę, to po prostu chroniła tutaj, żeby ten ciepłe powietrze od razu przelatywało do dołu, nie po nogach, tak mi się to wydaje.
Ona tutaj trochę przeszkadza i nie jest dopasowana do tego, więc na razie to po prostu wycinam, a że jest już na trytki od dawna złapana. I tak muszę ją usunąć, żeby te wszystkie instalację elektryczną nową zrobić. No, to nie takie proste. To nie takie proste. Mamy tak zdemontowane. Tutaj jest czujnik fabryczny temperatury. Będę chciał w te samo miejsce zaadoptować czujnik temperatury Trialtech, żeby mierzył w tym samym miejscu temperaturę. To jest cały termostat i to jest najbardziej odpowiednie miejsce, tylko nie wiem, czy ten czujnik, który mam, odpowiada skokiem gwintu. Średnicą tak, ale czy skok gwintu jest ten sam? I tu trzeba pokombinować. Znalazłem już jakieś informacje w sieci, ale wiem, że trzeba pokombinować i jest to możliwe i to jest najlepsze miejsce, żeby nie przecinać nigdzie przewodu, nie wstawiać po prostu pomiędzy przewodem. Zobaczymy za jakiś czas. Z tej strony ta osłona plastikowa chyba też będzie do zdemontowania, bo tutaj mi zasłania sporo i przeszkadza. Na pewno i tak teraz zdemontuję, bo będę przeróbki robił. A później po przymiarkach zobaczę, czy to ma sens, żeby ona tutaj w ogóle była. Wentylator zardzewiały też trzeba zdemontować do malowania. Też bym to chętnie zdemontował. Muszę poczytać, bo na tą chwilę nie wiem, jakie są konsekwencje, gdy ten zawór, to się chyba Pair nazywa, tak, gdybym go zdemontował i zaślepił, zawsze by było mniej pierdół tutaj. No, to muszę poczytać, bo wtedy by było tu przejrzyście. A jeżeli nie, no to zostaje. Dobra, tu zdemontowane. Na razie załóżmy ten czujnik temperatury z powrotem i można przykręcić mocowania do zbiornika. Dobra, tu lejka idzie na górne mocowanie. To jest tak fajnie sfrezowana. Wchodzi przez gumę prawdopodobnie, tak musi być zrobione. Podkładka i śruba. Teraz do przymiarki nie daję tego po prostu kleju do gwintów. Muszę go znaleźć. Nie wiem jeszcze gdzie po tej przeprowadzce mam ten klej. Ale przykręcimy tak. Pomierzymy wszystko. Jest odpowiedni dystans. Taki szczegół po przykręceniu. To mocowanie nie jest idealnie solidne, bo to jest po prostu kawałek blaszki zbiornika i gdy poruszamy za końcówkę, to widać, że tę część można przegiąć. Więc no powiem tak, samo nie odpadnie, ale gdyby coś się stało, to prawdopodobnie zadziała jako bezpiecznik, bo tu się gdzieś to wygnie i będzie mogła pęknąć owiewka, to się będzie mogło przegiąć, więc to chyba tak ma działać, że w razie mocniejszego dzwona gleby, to po prostu się zbiornik tutaj ucho zegnie. Tak mi się wydaje. Bo wcześniej w plastikowej, no to po prostu tutaj nam ten zatrzask, ten trzpień plastikowy pękał i zbiornika nie wyginało, ale w tym przypadku to już zupełnie inna historia będzie. Dalej pacjenta. Mocowanie jest tak zaczepione, wyrzuciłem tą tutaj gumę. Będzie troszeczkę czyściej. No, jest ryzyko, że będzie wiało mi gorącym teraz po nogach. Zobaczymy w praktyce. Możliwe, że tak będzie. Przykręcona śrubka tutaj. Dobrze, jest na miejscu. Tutaj też mamy punkt mocowania. Więc mamy nasze tak. Jeden punkt mocowania. Drugi punkt mocowania, tak? I trzeci punkt mocowania, czwarty i piąty. 5 punktów mocowania, z czego został tylko jeden tutaj na wieży do wyregulowania. Tutaj mogę wyregulować jeszcze poluzowując tą śrubę kąt góra-dół
i wykręcając, zakładając kontrę też dystans. Zobacz tą nakrętkę i teraz mam możliwość regulacji góra-dół i tutaj wykręcania i wkręcania. No jedyna regulacja, jeżeli chodzi o całą tą owiewkę, czyli ten przednie mocowanie, żeby to spasować. I to jest dość istotne, żeby to wszystko zgrać z tymi lampami, bo później lampy możemy tylko pochylić do dołu, do góry, czyli ustawić wiązkę światła i to wszystko. Druga regulacja, która mnie czeka, to tutaj support tej płyty całej, więc najpierw idzie cała owiewka już na tip-top, ustawiona, zablokowana już na sztywno. Później będzie dopasowywanie tej płyty pod zegary, czyli tutaj też mogę to poluzować, mogę odsunąć, dosunąć, więc są możliwości. Tu mam tackę i parę różnych śrubek przygotowanych. Sprawdźmy to, jak to się w ogóle zakłada i czy będzie stwarzało to problemy jakieś ogólnie. Już się chyba za to źle zabrałem. Jedna śrubka leci między oczy. Trzymaj. Druga śrubka. Aha! Teraz tak, gdzie ty jesteś? Tutaj. Taki mały bąbelek. Ale widzę w obiektywie, że fajnie to wygląda już. Już robi takiego wrażenie nieseryjnego motocykla. Dobra. Póki co pręży, bo właśnie nie jest wyregulowana, nie jest ułożona. Tutaj trzeba dłuższe, bo tu można w ramę dłuższą dać. Tutaj tymczasowo krótsza, ale to później się wszystko dobierze odpowiednio. To jest baza. Ten dolne mocowanie, o ile jest proste, mam nadzieję, że to jest baza. A to już tak zaczyna wyglądać tutaj. Będzie taki profil. No. Muszę tą górną zupełnie w tej chwili wykręcić, bo tutaj mi się to zupełnie nie układa. I ona mi tu miesza. Dopiero teraz te na zbiorniku i do ramy przykręcić i zobaczyć, jak tą górę spasować, czy będzie to równo. Można powiedzieć, że wstępnie jest zamocowane. No, pasowania to tutaj nie są, na pewno to nie fabryka, więc tutaj można coś będzie podkleić, żeby to lekko podnieść. Tak jak fabrycznie jest taki piankowy klocek. Coś można dać. Tutaj rdza widać, no też trzeba będzie coś dać. No, tutaj przestrzeń pomiędzy reflektorami jest dość spora. Może to i nie jest źle, bo to w czasie jazdy tego nie widać. Tutaj pasowanie to samo. Widzimy, aż prawie centymetr jest po tej całej stronie. Tutaj jest szpachla, też to trzeba ładnie wyszpachlować. Tutaj widać, jak to jest, ale to też pewnie kwestia, w jakim stanie mam ogólnie teraz te mocowania. Jak jest ten dystans na baku, czy jest przegięty, może ta ramka z dołu trzymająca już jest pogięta po tylu glebach. Tego nie wiem. A tutaj też zaraz sobie to naciągnę, docisnę, dokręcę, skontruję i zobaczymy, jak to dalej, co tutaj dalej z tym zrobić, tak, obrócić kierownicą, czy nie zahacza o owiewkę, tego jeszcze nie wiem.
Już się zabieram za to. Okej. Będziemy blokować. Regulować, blokować. Dobra, to można zablokować. Kontrę. Sprawdźmy. Super. Tu na mnie stuka, ale muszę kierownicę lekko dać do przodu, bo mi stuka w zbiornik paliwa. Jest rewelacja. Nic tu nie trzeba wycinać pod tym względem. Kierownicę leciutko do przodu. Ok. Dobra, to się lekko poddaje elastycznie. No. Jest co prawda niebezpieczne, tak jak niektóre osoby zwracają na to uwagę, żeby uważać, no ale co zrobić? Motocyklizm ogólnie jest niebezpieczny. Chodzi o wszelkiego rodzaju wywrotki, że jednak ta szyba teoretycznie plastikowa niższa nie powinna sprawić problemów, a to jednak jest laminat i żeby gdzieś nie uderzyć, bo można coś przeciąć, uszkodzić się przy wywrotkach podobno. No i wierzę w to. Są takie przypadki, niestety, no ale zostańmy na razie przy tym, że motocyklizm jest sam w sobie niebezpieczny i na pewne rzeczy nie mamy wpływu, bo inaczej bym jeździł nakedem. Tak, fajne jest to, że teraz mi kierownica nie stuka w to, ale nie fajne jest to wciąż, że stuka mi ta śruba. I teraz jest kwestia, że mogę w tym momencie kierownicę delikatnie jeszcze przegiąć do przodu, nie za dużo, ale delikatnie, tak żeby nie stukało, byłoby idealnie. Albo coś zrobić z tymi śrubami. Może je spiłować, zobaczymy jeszcze. Więc dobra, tak wygląda za sterem, czyli nic nie widzimy. Nie, jak siedzimy, to widzimy. I teraz trzeba tą deskę tak zwaną rozdzielczą spasować tutaj. I temat będzie już prostszy. No typowo modelarska zabawa, bo z bliska, gdy się przyjrzymy tym wszystkim rajdówkom, no to po prostu to jest coś takiego, że nie są spasowane, a to jest coś w rodzaju właśnie turystyk z sentymentu właśnie do tych lat dziecięcych, gdzie się obserwowało ten Dakar i zawsze dwie lampy były, te i tego typu kształty, więc to taki trochę sentyment do retro. Trudno mi to określić. No, chcę zrobić właśnie motocykl, coś w takim stylu retro rally, rajdowym, ale użytkować go na co dzień, czyli wystarczy, że już zmodyfikuję tutaj te moje wskaźniki, będą bardziej współczesne, aczkolwiek nie do końca. Elektronika, to się troszeczkę pomaluje, no i zmienia to wygląd, mam nadzieję, że zmienia też praktyczność. Odnośnie świateł wszystko wyjdzie w praniu, ale to wszystko teraz trzeba z głową zrobić, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, poukładać, pozamykać, poskracać, bo zobaczcie, tutaj faktycznie w tym miejscu, jeszcze to do skręcenia zostaje, bo w tym przypadku to tylko szpeci. Teraz tutaj nie ma miejsca na te kable. To trzeba tak sprytnie będzie tą instalację przerobić. Tu zrobić jakieś mocowania na przekaźniki do świateł, które będę montował. Tu gdzieś jeszcze bezpieczniki dać i dopiero wtedy wyjdzie, gdzie jest miejsce, gdzie mogę wywiercić w mojej płycie otwory na wskaźniki, na inne takie rzeczy, przełączniki. Widać salinka, hamulca i przyjrzę się pozostałym sprawom, więc myślę, że mogę na dzisiaj spokojnie zakończyć temat. Jeszcze tylko spróbuję, gdzie to jest to spasować. W ogóle jak to powinno tutaj wchodzić. Właśnie to powinno jakoś tam wejść. Powinno jakoś tam wejść.
potrzebuję drugą rękę. I no, jestem ciekawy, jak to się spasuje, to już będzie elegancko, bo zasłania nam tą przestrzeń straszną z przedniego koła. No i zamyka temat. Znaczy temat pasowania osłony zamyka, jeżeli to spasuje. Bo jeszcze zostaje gruby temat malowania. Tutaj w tych warunkach, szprejowania, czyli będzie jak będzie, będzie dobrze. Szpachlowania. No i to by było tyle na temat owiewki. No mówię, elektryka. Jeszcze to będzie się ciągnęło jakiś czas. Temacik. Tak samo jak ten mały też czeka na decyzje różne. Express Ajaccio Corsica. No to trzymajcie się. Do następnego. Hej.